jest tak zwana chłodnica EGR-u. Ona tu tak idealnie pasuje i ona odzyskuje ciepło z rury wydechowej. Dlatego na swoich nagraniach pokazuje, że rura wydechowa w tym miejscu na kolanku się nagrzewa maksymalnie do 40 stopni gdzieś w tym miejscu. Tu jest praktycznie cały czas, gdyby nawet ten generator średnie spalanie wyszło 830 ml benzyny na godzinę. I nie liczcie tutaj w tej chwili kosztów, nie bierzcie się za kalkulator, ile to kosztuje, bo to nie ma żadnego znaczenia. Bo jak nie będzie gazu czy prądu, to ten litr benzyny na godzinę to będzie nic. A ważne jest to, ile to dało ciepła i ile może dać prądu. I dało mi w testach 4,1 kW. W 90% przypadków takich jak ty ludzi, którzy mają domki gdzieś na ogródkach działkowych i tak dalej. Taki kogenerator, właśnie żeby było śmieszniej, on po odpaleniu zagrzeje jakiś bufor wody, na przykład 500 litrów i on może zgasnąć i to ciepło możemy od niego sobie odbierać. To nie jest wcale tak, że on... Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią. Dzisiaj jesteśmy z wizytą u Waldka. Waldek, powiem Wam, że podsumowując naszą ostatnią wizytę u niego i temat kogeneracji, kogeneratora, który sam robi, bardzo go polubiliście. Ja również, przyznaję się, ponieważ temat, który on porusza, jest niezwykle ciekawy i interesujący. I jeszcze dodatkowo mam taki ciekawy wątek. Za chwilę przejdziemy, będziemy oglądali i pytali Waldka, co dalej się dzieje z jego kogeneratorem. Natomiast jeszcze 2-3 słowa na temat tego, co Was bardzo interesowało. Waldek z tyłu u siebie na zapleczu, gdzieś tam w tyle było widać dosłownie przód samochodu, który u Waldka stoi od wielu lat. Jest on właścicielem od wielu lat tego samochodu. I niezwykła historia się z tym wiąże, ponieważ było mnóstwo komentarzy i wiele osób się pytało, czy on nie chce tego samochodu sprzedać. A ten samochód ma niezwykłą historię z tego względu, że on został na terenie Bawarii sprzedany i Waldek niestety nie mógł wrócić tym samochodem, no bo się okazało, że po prostu go nie ma. Natomiast został skradziony po to, żeby później tym samochodem robić napad na bank. Także już możecie sobie wyobrazić, o jaki samochód może chodzić. Na pewno chodzi o mocny, silny, szybki, sprawny i skuteczny samochód, bo jeżeli ktoś kradnie samochód na terenie Bawarii i jedzie po to, żeby robić ten napad na bank w Paryżu, powiem Wam, to będzie mega historia i ten odcinek chciałbym dodać jako ekstra gratis do naszego kanału, ponieważ być może on nie jest związany z off-gridem, living off-grid i życiem poza siecią, to myślę, że to naprawdę to jest bardzo ciekawa historia, a z racji wielu komentarzy, wielu pytań uważam, że fajnie by było, żeby Waldek nam opowiedział historię tego niezwykłego samochodu i tą niezwykłą historię i co dalej się stało po tym napadzie, bo to też jest ciekawe. A oprócz tego jeszcze z tyłu za moimi plecami jest samochód, który jest samochodem elektrycznym, który posiada agregat prądotwórczy na benzynę. I w związku z tym to jest też ciekawe bardzo połączenie. Ja byłem zaskoczony. Myślę, że akurat to już jest coś, co by nas bardzo interesowało, bo niewątpliwie napędy elektryczne i możliwość korzystania choćby nawet czy z fotowoltaiki, którą u siebie Waldek tutaj ma, tak jak widzicie sami, to jeszcze dodatkowo można u góry zaobserwować wiatraczek, który się bardzo szybko w tej chwili kręci. W związku z tym też również produkuje energię. Słuchajcie, no to co? To lecimy. Tam już powoli mamy Waldka i będziemy sobie z Waldkiem rozmawiali. Cześć. Piąteczkę przybijamy, tak, piąteczkę. Czy pokażesz nam i powiesz, co się dzieje i co się wydarzyło od ostatniego czasu, jak byliśmy, jeśli chodzi o kwestię kogeneratora? Tak jest, oczywiście. Dobrze. Zapraszam do siebie. No to mamy głównego bohatera tutaj, czyli mówimy o Tobie. Tak jest, miło mi. Bardzo fajnie właśnie chcę Ci podziękować za ten przyjazd, bo jednak dużo ludzi do mnie trafiło na kanał przez Ciebie. Kogenerator jest postawiony, bo każdy mówi, że będzie głośny. On wydaje się głośny, ale na razie nie jest obudowany. Jest postawiony przy mojej sypialni. Tu był kiedyś taras, teraz już go nie ma, deski przegniły, więc w każdym razie jest to tak na razie tymczasowo ustawione, po to, żeby mógł wszystko pomiarować. Na razie nic nie jest ocieplone ani zrobione. Natomiast jest już zamontowany serwomechanizm do automatycznego dodawania gazu. Jest już mój mikrokomputer, który będzie tym wszystkim sterował. Czyli będzie silnik odpalał, będzie go utrzymywał na odpowiednich obrotach w zależności od ciepła, które będzie potrzebne temu urządzeniu.
Jest też założony ciepłomierz, już rurki są, czyli to jest jakby część, która już idzie do domu. Te rurki idą do domu. Ciepłomierz będzie pokazywał zużycie i tak dalej, produkcję, przepływ wody i inne rzeczy. W tej chwili już różnica jest niewielka, 0,2 stopnia wynosi na czujnikach, bo to też każdy myśli, że taki ciepłomierz to jest perfekcyjne urządzenie. No nie jest, ono też działa na zasadzie pomiaru temperatur, a właściwie różnicy temperatur zasilania, przepływu i dzięki temu, że jest im mniejsza różnica, tym jest dokładniejszy. No tu na tym ciepłomierzu wychodzi zaledwie 0,2 stopnia różnicy, więc to już jest naprawdę malutka różnica. Na tamtym ciepłomierzu wychodzi o 2 stopnie różnicy, więc całe ciepło, które kogenerator mógłby oddawać do domu i pokazywać to ciepłomierz, tamten nie pokazywał nic, dlatego szacowałem. Ale co wyszło właśnie fantastycznego? Zużycie tego kogeneratora. Moment. Tak? Bo to będzie coś, co będzie wszystkich na pewno bardzo interesowało. Natomiast być może jest ktoś, kto ogląda nas po raz pierwszy. I myślę, że jeżeli byś powiedział parę słów na temat tego, co to jest ten generator, bo ja mogę tylko podpowiedzieć tak, że nie chciałbym Ci zabierać tutaj głosu, natomiast powiem tak. Okay. Tego typu kogeneratory to jest koszt rzędu ile taki kosztuje tej mocy kogenerator? Znaczy kogeneratory małej mocy są właśnie niestety bardzo drogie ze względu na technologię. Cena? Około 120 000 złotych trzeba liczyć. Dobrze. Czyli tutaj stoi, powiedzmy, że takie zastępstwo 120 000 złotych, które Ty zrobiłeś z Matiza jako dawcy, więc koszt całości zamknie mi się kwotą około 5000 złotych. No nie wiem jeszcze dokładnie jaką prądnicę kupię, więc maksimum takie sobie ustaliłem na 8000, ale myślę, że i nawet w 5000 się z wszystkim zmieszczę, co jest istotne. W każdym razie właśnie to, co powiedziałeś, czyli sama kogeneracja znana jest tak dawno, jak istnieją silniki spalinowe, więc to jakby kogeneracja nie jest czymś nowym, czyli oddawanie ciepła do domu i produkcja prądu nie jest czymś nowym. Ale czymś nowym w tym moim projekcie jest to, że ja chcę zbudować kogenerator, który będzie przede wszystkim kotłem centralnego ogrzewania, czyli właśnie będzie modulował mocą cieplną tego silnika, a to, co będzie prądu dawał, to już po prostu będzie jakby mój gratis. Ja to nazywam prądem za darmo w kogeneracji, dlatego że w tej chwili mój kocioł kondensacyjny zużywa około 60 m3 na dzień przy minusowych temperaturach, kocioł gazowy, a to docelowo oczywiście, bo na razie go mam tutaj na benzynie podłączone, a docelowo to ma działać już na gazie ziemnym. Z gazem ziemnym jest taki fajny przelicznik, że 1 litr benzyny, jeżeli na przykład mi w testach wyjdzie, to znaczy, że 1 m3 gazu ziemnego taki samochód zużyje. Instalację gazową na gaz ziemny instaluje się identycznie jak gaz LPG, tylko się ustawia oczywiście odpowiednie parametry pracy komputera gazowego. Także przełomem w tym będzie to, że ten kogenerator jako jedyny chyba na świecie będzie mógł zużywać 0 litrów gazu, dlatego że będzie również sam gasu. Jeżeli dom już będzie zaopatrzony w ciepło i w prąd, to może sobie wygodnie zgasnąć. Pytanie takie, Waldek, wytłumacz nam, bo jesteś przedsiębiorcą, na co dzień zajmujesz się w ogóle, no okej, no może pochodnymi trochę tego tematu, no ale gdzie spawanie, czy światłowody, czy serwisy i tak dalej, elektronika, no wiesz, nadzory, no naprawdę, no jesteś z krwi i kości człowiekiem, który powiedzmy, że no biznesowo wie, co to jest 2 + 2, tak? I potrafisz sobie to doskonale policzyć, a ty bawisz się tutaj, powiedzmy, że no w totalnie jakieś takie pojechane rzeczy gdzieś tam po godzinach. No ja żyłkę konstruktora miałem zawsze i wynalazcy i niestety jest tak, że już 2 takie fajne moje wynalazki działają na świecie, a w Polsce nie zostały docenione, ale tak to niestety bywa i to za grosze zostały sprzedane. Ja się cieszyłem, że ktoś to będzie wdrażał, że mój pomysł będzie działał. Mam jeszcze jeden świetny wynalazek, który chodzę po różnych producentach i nikt nie chce rozpocząć jego produkcji. To jest też inna cała długa historia. A kogeneratory właśnie spodobały mi się dlatego, że dzisiaj podzespoły elektroniczne, półprzewodniki, tak jak właśnie tutaj na przykład regulator napięcia 3 amperowy, to jest takie maleństwo i to potrafi obsłużyć 3 ampery, gdzie kiedyś dokładnie to samo, czyli za mojego młodu, jak ja się uczyłem w szkole elektronicznej, to regulator nie wyglądał tak, a to była jedna wielka szafka takiej wielkości, powiedzmy, tego akumulatora mniej więcej i miała dokładnie te same możliwości, co to maleństwo w tej chwili. Więc półprzewodniki się w tym czasie tak rozwinęły, że właśnie można w zaciszu domowym, za grosze, właśnie konstruować takie rzeczy, o których nigdy by się nie śniło właśnie takim elektronikom.
takie najlepsze powiedzenie mojego pana od elementów informatyki, że pomyślcie sobie, że 1 farad to jest pojemność elektryczna całej kuli ziemskiej. A teraz ja bym tego nauczyciela zaskoczył, bo są kondensatory, superkondensatory, które mają pojemność 10 faradów. 50 faradów, czyli znaczy, że mają pojemność 50 kul ziemskich pojemności energetycznej. To jest niesamowite, jak ta technologia poszła do przodu, że nawet nauczyciele przedmiotów elektronicznych nie przypuszczali, że taka rewolucja po prostu pójdzie. I ja jako właśnie taki zamiłowany zawsze lubiłem kombinować. Zawsze w szkole, jak był jakiś projekt do robienia dziwny, cokolwiek do robienia, ja zawsze się zgłaszałem z chęcią do robienia. I tak samo było w pracy. Ja byłem zatrudniony w pierwszej pracy jako informatyk, tam 96 rok powiedzmy, 7, a ja się nie bałem, jeżeli nie wiem, pękła rura wodna, nie wiem, grzejnik się popsuł, to ja to wszystko zawsze mojemu szefowi naprawiałem. Po prostu ja to lubiłem co innego robić, zrobić sobie takie przerywniki i robić cokolwiek innego. Coś pękło, jakaś konstrukcja, to trzeba było pospawać, no to spawałem po prostu. No i tyle. I tak się nauczyłem powoli wszystkiego. Nie jestem we wszystkim idealny, tak jak tutaj można zobaczyć, te spawy robiłem osobiście, ale oczywiście zwykłą elektrodową spawarką. Nieszlifowane, czy one są ładne, czy już nie, ale swoją funkcję spełniają, tak? Więc to jest najważniejsze jakby w takiej pracy. Czyli dobrze rozumiemy, odzysk ciepła z silnika samochodowego, czyli to, co jest w normalnym silniku traktowane jako odpad, tutaj jest wykorzystywane w pierwszej kolejności. Powiedz mi, tak. Czy z układu wydechowego również ciepło zamierzasz odbierać? Tak. Bo wiem, że to jest temat też przez widzów często poruszany. Właśnie chodzi o to, że widzowie nie zauważają, bo tak się pięknie ten element tutaj komponuje. To jest wymiennik ciepła, pokaż tutaj widzom. Tak. To jest wymiennik ciepła z Peugeota 2.2 litra diesla. To jest tak zwana chłodnica EGR-u. Ona tu tak idealnie pasuje i ona odzyskuje ciepło z rury wydechowej. Dlatego na swoich nagraniach pokazuję, że rura wydechowa w tym miejscu na kolanku się nagrzewa maksymalnie do 40 stopni gdzieś w tym miejscu. Tu jest praktycznie cały czas, gdyby nawet ten kongenerator w tej chwili pracował, cały czas można by było dotykać tą rurę, ona będzie zimna. Całość jest odbierana przez ten płaszcz wodny, który jest tutaj. On idealnie średnicą dopasował, to też było akurat informacja od jednego z widza. Ja ten wymiennik miałem robić sam, a to jest gotowy ze stali kwasoodpornej wymiennik ciepła, który rurami tymi wpływa płyn, to ciepło do silnika nie jest stracone, jest odzyskiwane. Także naprawdę tutaj też ze strony widzów fajnie naprawdę widzowie podpowiadają w komentarzach. Ja zawsze czytam, choć nie zawsze odpowiadam może, ale staram się chociaż przypiąć serduszko zawsze, że przeczytałem taki komentarz, bo pomysłów od ludzi też płynie wiele, natomiast wszyscy w tej chwili cały czas ten projekt mylą z takimi rozwiązaniami mechanicznymi. Przecież ty musisz zrobić, żeby ten silnik na 3000 obrotów pracował bo promnica. Nie właśnie. Ten silnik może sobie pracować na 1000, 1500, 3000 obrotów i oczywiście nieopłacalne 5500, no bo to już będzie bardzo duże zużycie paliwa na godzinę. Ale chodzi o to, że chciałem właśnie przetestować sobie ten silnik na razie, ile będzie zużywał tego prądu na biegu jałowym. Pytanie do Ciebie, bo wiesz co, ja jestem, przyznaję Ci się, na etapie takim, że trafiłem do takiego producenta domów na wodzie, tak? Ja śmiało myślę, że jak nazwę tutaj tego producenta mianem dewelopera domów na wodzie, 400 takich domów dosłownie postawił, Lamary Bydgoskie. I powiedz mi, ja pamiętam jako osoba, która podróżuje, pływa, że na jachtach też również są silniki, które się odpala. Tak, tam mamy akurat domy na wodzie, ale odpala się silniki po to, żeby naładować akumulatory, no i zasadniczo to całe ciepło ucieka z tego silnika. Tak, no właśnie ja zawsze akurat, jeżeli ktoś zawsze mówił o topniku lodowców, to ja wiem, że to jest dziwne porównanie, ale proszę sobie wyobrazić, że te wszystkie wielkie statki, te kontenerowce, te silniki, które na nim pracują, one są chłodzone zazwyczaj wodą morską. Czyli jak przepływa taki statek, to za sobą kamerą termowizyjną możemy bez problemu zobaczyć, którędy taki statek przepływał, bo on za sobą zostawia ślad cieplny w wodzie, przegrzaną, ogrzaną wodę. Różnie mówiąc o tam zjawisku kawitacji przy śrubach i tak dalej, takich bardziej skomplikowanych rzeczach, ale mówimy o zwykłym cieple. Więc właśnie faktycznie na jachtach, na motorówkach to silnik jest chłodzony cieczą wpływając zasysaną z jeziora, z morza, z On oceanu. nie ma chłodnicy takiej wewnętrznej Nie ma swojej? chłodnicy, bo po co? Skoro on ma dostarczane tyle wody dookoła, więc on zasysa tą wodę i wyrzuca. Jeżeli teraz chodzi właśnie o ogrzewanie na statkach, to tak jak w przypadku standardowych kogeneratorów, które instalowane są w tej chwili cały czas na całym świecie,
to właśnie największym problemem jest to, że ten kogenerator, skoro musi się dostosować do prądnicy, to niestety musi również generować cały czas ciepło i tego ciepła jest zazwyczaj za dużo, dlatego nikt nie usuwa, tak jak ja, chłodnicy zwykłej od silnika, bo dlatego, że ja wiem, że jeżeli tego ciepła będzie za dużo, to ja sobie albo zwolnię obroty tego silnika, to znaczy zrobi to komputer sam, albo całkowicie go zgasi, jeżeli tego ciepła będzie za dużo. Natomiast w przypadku generatorów, czy właśnie na statkach tych silników, problem jest taki, że tego ciepła jest za dużo i mimo, że mamy wszystkie kabiny zimą ogrzane, całe pokłady, naprawdę przecież tam jest miliony metrów sześciennych do grzania na takim statku, tam jest wszędzie za gorąco. Każdy, kto podróżuje takim wycieczkowcem, na pewno widział doskonale, że jest wszędzie za gorąco, w kabinach jest za gorąco, wszędzie jest za gorąco, a mimo wszystko do wody idzie ogromna ilość ciepła, bo w ten sposób silniki się chłodzą. I tak samo jest w przypadku normalnych kogeneratorów zwykłych, z niemodulowaną mocą cieplną, tylko on musi dostosować się do prądnicy. I ta prądnica, jeżeli zazwyczaj 15 kW, co cały czas 15 kW produkuje tej energii, to ciepła będziemy mieli dużo za dużo. Bo jak on produkuje 15 kW ciepła, to znaczy, że co najmniej 15 kW prądu. To znaczy, że 75 kW aż ciepła będzie produkował. Minimum to już liczę. I te 75 kW nie idzie już zazwyczaj do budynku, tylko zazwyczaj już idzie w powietrze, ze zwykłej chłodnicy. Teraz pytanie do Ciebie, Waldek. Powiedz mi, jakie są Twoje pierwsze wnioski? Widzowie, którzy są zainteresowani tym, jak to wyglądało jeszcze na stojakach na zewnątrz, niech wejdą, obejrzą wcześniejsze odcinki z Twoim udziałem. Natomiast na dzień dzisiejszy, na jakim jesteś etapie? Już pierwsze próby masz sprawdzone, ile spala na godzinę, jak to wygląda? Tak, dokładnie, więc ze względu znowu na widzów, bo ja ten kogenerator miałem najpierw przerobić na gaz, całkowicie usunąć benzynę i zacząć dalej kombinować. Natomiast przez prośbę widzów, że dużo ludzi nie ma dostępu do gazu ziemnego, poprosiło mnie, żebym na razie sprawdził wszystko na benzynie i też to czynię. Także nie czyńcie mi zarzutów, że właśnie zbiornik wziąłem, ale bez wlewów i tak dalej, bo dlatego, że to jest dla Was, właśnie dla widzów zrobione. Więc pierwsze testy są bardzo obiecujące, to znaczy tak, wszystkie informacje, które są dostępne w internecie na temat sprawności cieplnej, to znaczy nie ma ich nigdzie, ani u producentów silników, ani w internecie, więc nigdzie nie ma informacji o mocy cieplnej takich silników, bo nikt tego nie tworzy. To jest silnik, który ma napędzać samochód, a nie silnik, który ma grzać dom. Więc dlatego dowiedzenie się od producenta, ile on faktycznie generuje mocy cieplnej, się nie dowiemy. Więc ja robiłem pierwsze testy. Więc w pierwszych testach wyszło dosłownie aż za dobrze, bo dlatego, że ten silnik, ja wiem, że wszyscy piszą, że muszę go ocieplić i tak dalej, to będzie ocieplone, ale na tym etapie jest, że muszę mieć do wszystkiego łatwy dostęp, po to, żeby montować kolejne rzeczy, żeby przeprowadzać testy kamerą termowizyjną. I teraz o co chodzi? Postarałem się sprawdzić, ile na wolnych obrotach, bo wszyscy mówią, że 1,1 litra na wolnych obrotach na godzinę będzie palił silnik Matiza, bo dlatego, że tyle pali w Matizie. No mi nigdy tyle nie palił. Mi palił w okolicach 0,6 litra na godzinę, kiedy go się zostawiało po prostu, żeby było ciepło, jak często pracowaliśmy na zewnątrz, no nieważne. W każdym razie 0,6 litra mniej więcej wychodziło z takich moich pobieżnych badań, bo oczywiście nigdy nie należy sprawdzać tego, co wyświetla komputer, bo komputer też różne bzdury potrafi wyświetlać, albo jak niektóre samochody mają fajne rozwiązania, że na wolnych obrotach podają dawkę paliwa co drugi cykl pracy. W ten sposób na przykład samochody niektóre na postoju potrafią zużywać zaledwie 0,4 litra na godzinę, ale to jest kosztem mniejszego zużycia paliwa i mniejszego wytwarzania ciepła, więc też należy o tym pamiętać. Więc jest możliwe. Natomiast w tym teście to, co wyszło na bardzo pozytywnie, to znaczy, że przy bardzo niedokładnym wlewaniu paliwa, miarka jeszcze mi popękała, jedna pękła, którą kupiłem specjalnie do testu, druga popękała, taka zwykła kuchenna, zareagowała jakoś z benzyną, widać to u mnie na filmie, niektórzy się oczywiście z tego śmieją, ale nieważne. Ważne jest to, że po 5 godzinach pracy średnie spalanie wyszło 830 ml benzyny na godzinę i nie liczcie tutaj w tej chwili kosztów, nie bierzcie się za kalkulator, ile to kosztuje, bo to nie ma żadnego znaczenia, bo jak nie będzie gazu czy prądu, to ten litr benzyny na godzinę to będzie nic, a ważne jest to, ile to dało ciepła i ile może dać prądu. I dało mi w testach 4,1 kW mocy na godzinę, czyli 4,1 kWh mocy cieplnej na godzinę przy spaleniu 830 ml na godzinę, co oznacza, że średnia sprawność cieplna tego silnika wyszła na poziomie aż 60%. Więc według mnie to jest bardzo dobry wynik, żeby 60% ciepła odzyskiwać, a jeżeli dodatkowo zamontuję mu
tutaj prądnicę, to oczywiście nie stanie się jakaś magia, że on w tych 830 ml jeszcze wyprodukuje prądu gratis, ale na przykład będzie zużywał wtedy 1 litr, będzie wytwarzał wtedy nie 4, a na przykład 6 kW ciepła, a jeszcze 2 kW, czy nawet 1,2 litra powiedzmy na godzinę wtedy wyjdzie, a nawet 2 kW jeszcze ciepła. Ideałem dla mnie, czyli mocą, która jest mi potrzebna, jest 14 kW mocy cieplnej i 5 kW mocy elektrycznej i okazuje się, że prawdopodobnie tą moc będę miał już dostępną przy spalaniu na poziomie 2 do 3 maksymalnie litrów na godzinę, ale mówimy już o maksymalnym spalaniu, co jest dla mnie bardzo dobrym wynikiem według mnie, bo dlatego, że jest duża sprawność sumaryczna tego silnika wyjdzie, czyli sprawność elektryczna i sprawność cieplna, bo trzeba pamiętać, że nawet jeżeli ktoś oczywiście mi gdzieś tam mówi, że ojej, to lepiej by było, żebyś podpalił tą benzynę i ogrzał sobie w ten sposób dom, ale to też nie ma pieców ze 100% sprawnością. W ogóle ja nie widziałem, żeby było śmieszniej, może ktoś wie, niech w komentarzach napiszą nawet u Ciebie, czy istnieją piece na benzynę, bo ja ich nie widziałem. Ja w ogóle nie widziałem czegoś takiego, piec na benzynę, bo dlatego, że w benzynie palą się opary benzyny, nie sama benzyna, więc jest problem, że najpierw trzeba przejść proces odparowywania, a później dopiero spalania, więc to jest bardzo skomplikowane. Oczywiście na jakimś kanale takiego Andrzeja jest pokazane, jak zamieniać benzynę niby w gaz, ale tak naprawdę on nie zamienia benzyny w gaz, więc jest to sytuacja taka, że on zamienia benzynę w opary benzyny, zużywając nowy prąd, czyli kompresor. Kompresor musi być bardzo wydajny, on nie musi być opary wydajny. benzyny. Więc właśnie zamienianie znowu nie jest bezstratne. To pobiera prąd przede wszystkim do kompresora, a po drugie no na pewno nie uzyskamy 100% ani 80% podejrzewam sprawności, więc też będą jakieś straty. Więc tak jak tu uzyskałem 60% mocy cieplnej z tej benzyny, oczywiście bez obciążenia, to jest według mnie bardzo dobry początek tego projektu i może się nawet zdarzyć tak, że silnik nie będzie musiał gasnąć, bo oczywiście system opracowuje tak, że on będzie go sam gasił, gdy będzie już ciepła za dużo w domu. Ale w momencie, kiedy właśnie będzie tutaj sytuacja, że silnik już będzie zagrzany, będzie dużo ciepła w domu, to może się okazać, że nawet praca na wolnych obrotach nie będzie na tyle kosztowna, żeby to wszystko funkcjonowało. Zastanawiam się nad taką kwestią, bo dla mnie z mojego punktu widzenia to jest temat, który jest bardzo fajny pod kątem różnego rodzaju rozwiązań off-gridowych. I teraz tak, temat bycia odpiętym od sieci jako to awaryjne rozwiązanie, jako ogrzewanie, jako ładowanie akumulatorów, tak, magazynu energii. No i grzanie przede wszystkim właśnie pomieszczeń. Okej, dobrze, a powiedz mi jedno, bo w przypadku powiedzmy, no off-gridem też jest kamper. Tak, kamper. Tak. W kamperze też również można by było ciepło z silnika wykorzystać pod kątem ogrzewania i ładowania akumulatorów w czasie, kiedy jest na postoju, żeby tam go raz na jakiś czas Dokładnie, włożyć. znaczy może na postoju niekoniecznie, ale bo na drodze publicznej nie wolno używać silnika dłużej niż minutę, ale na prywatnym terenie już jak najbardziej. Ale taki najfajniejszy przykład. Stare Nysy, polskie Nysy miały wyciągniętą na patę taką nagrzewniczkę dodatkową, czyli silnik. Wiadomo, żeby nie nagrzała ta nagrzewnica, która była z przodu całej powierzchni Nysy w środku, czyli dostawczaka, tak jak kampera, ale można sobie właśnie, niektórzy tak robią, że z silnika prowadzą rury do tej części mieszkalnej kampera, tam montują nagrzewniczkę i podczas jazdy z silnika jest to kamper ogrzewany. Wiadomo, jak jest kamper wygrzany, to on też trochę tego ciepła będzie trzymał więcej, że nie trzeba będzie z butli się grzać, tak? Więc... Waldek, wiesz co, powiem Ci tak, słuchaj, ja całkiem poważnie zaczynam myśleć o tym jako o jednym z takich rozwiązań, powiedzmy na takich właśnie domach na wodzie, bo tam nie masz ograniczenia aż tak bardzo drastycznego, jeśli chodzi o kwestię powiedzmy ciężaru, tak? Bo wiesz, w normalnym, standardowym kamperze powiedzmy, to tam wiesz, każdy litr wody, każde to wszystko i tak dalej, tak? Ale to ja właśnie bardziej, taki system właśnie jest idealny do tego, co Ty propagujesz, czyli chodzi o to, że na zimę Tobie zawsze będzie brakować, chyba żebyś postawił wielki wiatrak, to wtedy prądu i ciepła by Tobie nie brakowało, ale w 90% przypadków takich jak Ty ludzi, którzy mają domki gdzieś na ogródkach działkowych i tak dalej, taki kogenerator, właśnie żeby było śmieszniej, on po odpaleniu zagrzeje jakiś bufor wody, na przykład 500 litrów
i on może zgasnąć i to ciepło możemy od niego sobie odbierać. To nie jest wcale tak, że on nam musi hałasować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bo właśnie nie o to chodzi. Właśnie chodzi o to, żeby ten proces skomputeryzować, proces odpalania tego silnika i jego dostosowywania mocy cieplnej, a ten prąd ma być odpadem, bo z takiego silnika mocy cieplnej uzyskamy naprawdę podstąd do nawet grzania wielkiego pałacu, a jeżeli chodzi o moc elektryczną, będzie zdecydowanie mniej, ale myślę, że też wystarczająco, żeby zmagazynować i korzystać. Więc kogeneracja jako taka jest znana, tak jak mówię, od wielu, wielu lat, jak tylko silniki spalinowe powstały, ale ten sposób, który chcę promować ja, czyli modulowana moc cieplna, czyli to silnik ma się dostosować, kiedy potrzebujemy mało ciepła, ma zwolnić obroty, kiedy potrzebujemy dużo ciepła, ma przyspieszyć obroty lub właśnie dociążyć jeszcze ten silnik prądnicą, żeby jak najwięcej tego ciepła wytworzyć, przy okazji jeszcze więcej wytwarzając prądu. I to jest bardzo istotne do tego całego systemu. Bardzo Ci w takim razie dziękuję, że poświęciłeś dla nas czas, że pokazałeś nam swój projekt i to, w jaki sposób innowacyjny do niego podchodzisz zupełnie jak gdyby z innej strony. Inaczej, tak. Tak. I mówimy już do osób tutaj, które chciałyby podejść do tego tematu, same się nad tym zastanowić. Zapraszamy do Waldka na kanał Zeptobox, a mówiliśmy tutaj o rozwiązaniu, które ma służyć jako ogrzewanie i również pobór energii elektrycznej. Oryginalne takie kogeneratory nie mają takiej funkcji, a oprócz tego, że nie mają tej funkcji, koszt takiego ogrzewania, koszt takiego kogeneratora te kogeneratory to jest koszt rzędu około plus minus na dzień dzisiejszy to jest około 100-120 tysięcy złotych. Czyli koszt nie do przekroczenia. Także tutaj już macie jak gdyby odpowiedź, nad czym Waldek się pokłonił. Także trzymajcie się w takim razie. No i co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Miejmy nadzieję, że Waldek tutaj nas jeszcze zaprosi i pokaże coś więcej. Hejka. Jasne. Cześć. Cześć. Cześć.